Jest 1963 rok. W Polsce trwa głęboki komunizm. Mało kto ma w domu telewizor, a nieliczni posiadający taki sprzęt mogą oglądać na ekranie propagandowe przemowy pierwszego sekretarza Władysława Gomułki. Towarzysze! Obywatele! W Opolu organizowany jest pierwszy festiwal piosenki polskiej, a szczytem polskiej motoryzacji jest samochód marki Syrena. Polskie rolnictwo i ogrodnictwo jest bardzo zacofane. Brakuje nie tylko sprzętu do uprawy, ale też podstawowej wiedzy, jak robić to wydajnie. W takich realiach do Zakładu Naukowo-Badawczego Instytutu Sadownictwa w Brzeznej, niedaleko Nowego Sącza, trafia nieco ponad 30-letni Eberhard Makosz. Wtedy nikt nie przypuszczał, że pochodzący z Lichyni na Opolszczyźnie pasjonat owoców miękkich zrewolucjonizuje sadownictwo w Polsce. Miał swoją wizję, miał swoje doświadczenie, miał kontakty przede wszystkim. Dałby się pokroić dla dobra tego naszego sadownictwa. Chciał jeszcze więcej, żeby było pieniędzy, to zaś chciał kupić jeszcze to, a tamto. Myśmy się w ogóle nie wiedzieli, że pracownicy, którzy z nami żyją bardzo dobrze i w imieniny, i spotkania, i wieczorki i tak dalej, że szykują dla męża zwolnienie z pracy. Profesor Eberhard Makosz urodził się w 1932 roku w Lichyni w gminie Leśnica, która wówczas leżała jeszcze na terytorium Niemiec. Gdy miał 13 lat, skończyła się II wojna światowa, a młody Eberhard musiał rozpocząć edukację w polskiej szkole. Przy okazji nauki języka polskiego postanowił uczyć się także łaciny. Opracował nawet własny system przyswajania słówek, prowadząc dziennik, w którym skrupulatnie notował wszystko w 3 językach – po polsku, niemiecku i po łacinie. Maksymilian Makosz, szkolny znajomy Eberharda, wspomina, że prowadził swój dziennik także w dorosłym życiu. Był przy tym bardzo skrupulatny. On dziennie przychodząc z pracy, wyciągnął taki zeszyt i już pisał. Po polsku, po łacinie i po niemiecku. Jak to napisał, zaraz może być. Młody Eberhard Makosz szybko odkrywa swoje talenty. Grał w piłkę nożną i zorganizował we wsi amatorski teatr. Potrafił przekonać ludzi do swoich pomysłów. My zebrali same takie młodzieżne, i będziemy teatr, On nie grał i wszystko miał pod sobą, nie? Ty będziesz to, ty to, Pomimo zbieżności nazwisk, państwo Makoszowie nie są spokrewnieni z Eberhardem Makoszem. W liczącej niespełna 500 mieszkańców wsi Lichynia wszyscy się jednak dobrze znają. Makoszowie wspominają, że młody Eberhard odkrył swoją pasję do sadownictwa jeszcze w rodzinnych stronach. To tutaj sadził, a później doglądał pierwszych drzewek owocowych na niewielkim poletku należącym do jego brata. W tej okolicy szczególnie popularna była uprawa czereśni. Tu Lichynia to była jeden sad. Najpierw czereśni, gdzie tam jakiś wąwóz był, to był do wypycha czereśni, do kału czereśni, tam pegerowka, 2 aleje czereśni. Eberhard Makosz postanowił rozwijać swoje zainteresowania. Po skończeniu szkoły średniej dostał się na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po obronieniu dyplomu tej uczelni rolniczej trafił do Instytutu Sadownictwa w Brzeznej, niedaleko Nowego Sącza. Był to zakład doświadczalny, w którym naukowcy mieli opracowywać nowe metody uprawy, m.in. jabłoni, grusz, śliw czy też czereśni. Eberhard Makosz szybko zauważył, że sady w Polsce Ludowej dają wielokrotnie mniej owoców niż te prowadzone na Zachodzie. Dalsze badania doprowadziły go do wniosków, że polscy sadownicy albo prawie wcale nie troszczą się o swoje drzewka, albo popełniają przy tym mnóstwo błędów. W efekcie tego zbiory były mizerne, a to przekładało się wprost na niskie zarobki sadowników. On realizował taką wizję takiego właśnie sadownictwa nowoczesnego, konkurencyjnego, wydajnego, takie, które może konkurować z tymi wielkimi gospodarstwami i przedsiębiorstwami zagranicznymi w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Szwajcarii czy w południowym Tyrolu. Eberhard Makosz mozolnie zaczął przekonywać właścicieli sadów do zmiany nawyków.
Nie było to jednak łatwe zadanie, bo młodzi sadownicy często powielali błędy swoich ojców i dziadków. Makosz organizował więc dla nich spotkania z ekspertami i liczne konferencje. Jak policzyli pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, któremu podlega Instytut w Brzeznej, zorganizował ponad 1000 spotkań. Te konferencje organizował, różne szkolenia dla pracowników, zapraszał z zewnątrz zagranicznych doradców. Nie chciało się wierzyć w to, na przykład jak mówił, że będziemy pakować w małe opakowania po 200 gramów truskawki czy maliny. Myśmy byli przygotowani do skrzynek jedynek, gdzie było 20 kilo i trzeba było tym trzepać tam i z powrotem. Wielu, którzy nie chcieli się przygotować do tej zmiany, po prostu narzekało na wykłady profesora. Mówiło, co on tam takie rzeczy opowiada, to jest niemożliwe, my będziemy cały czas robić to samo. No i ci, którzy robili to samo, no już nie są sadownikami, nie mogą być. Piotr Pospiszyl, który prowadzi sad czereśniowy w Wysokiej, niedaleko Głubczyc, był jednym z uczniów profesora Makosza. Sad założył w szczerym polu, stosując się skrupulatnie do wskazówek eksperta. Dziś, choć sad liczy raptem 2,5 hektara, uprawa owoców jest jego głównym źródłem dochodów. Tego sadu czereśniowego by nie było, gdyby nie informacje profesora Makosza i doradców, których on sprowadził. Pierwszego doradcę sprowadził z Niemiec, nazywał się Zahn. Profesor Zahn, wszyscy mówili, ale to był taki profesor w gumiakach. Człowiek, który miał bardzo duże doświadczenie. Profesor wspólnie z Eberhardem Makoszem przekonywali okolicznych mieszkańców, że sady uprawiane dotychczasowymi metodami nie przetrwają. Na Śląsku, w Lichyni, Wysoka, okolice, powiedzmy Góry Świętej Anny, gdzie były sady. Najpierw było wysokie drzewo jabłoniowe czy czereśniowe, pod spodem były porzeczki, a jeszcze na dole były truskawki, a jeszcze gdzieś była trawa, to i krowy się wypasały. No to była ekstensywna produkcja, a tylko dobra jakość ma szansę nawet po niskiej ceny, ale sprzedania. Natomiast to, co przywożą niektórzy, no to po prostu z tym wracają. Człowiek kupuje wzrokiem. Dopiero później smakiem. Ci sadownicy, którzy nie słuchali porad Eberharda Makosza, mieli niskie dochody z powodu słabych plonów i kiepskiej jakości owoców. To sprawiało, że nie mieli pieniędzy, żeby inwestować, więc tkwili w marazmie. To nie zniechęcało jednak Eberharda Makosza do pracy, wręcz przeciwnie. Zaczął bezpośrednio odwiedzać sadowników i z nimi rozmawiać. Jednocześnie cały czas sam się dokształcał, uzyskując w 1970 roku stopień doktora, a 13 lat później się habilitował. Rodzina Eberharda Makosza zapłaciła jednak wysoką cenę za pasję profesora. Jego misja wprowadzenia zmian w sadownictwie sprawiła, że rzadko bywał we własnym domu. Pracował nawet w czasie, gdy na świat przychodziły jego dzieci, wspomina Zofia Makosz, żona profesora. Mąż mnie przywiózł ze szpitala z dzieckiem, otwarł drzwi i zostawił dziecko i wsiadał do samochodu i jechał zdawać inżyniera w Warszawie, nie? A ja zostałam z dzieckiem po szpitalu sama, gdzie nie było wody, gdzie było jedynie światło, gdzie nie było centralnego, tylko piece węglowe. No i tak, jak się urodziło drugie dziecko, to mąż jechał zdawać magisterkę. Pomimo tego pani Zofia wspierała męża jak tylko mogła. Sama była pracownikiem naukowym w Instytucie w Brzeznej, gdzie oboje się poznali, więc doskonale rozumiała, jak bardzo pochłonięty pracą jest profesor. Jak spadł grad w Jodłowniku i zadzwonili, panie profesorze, spadł grad, zniszczył nam wszystko, co mamy zrobić. Rzucał wszystko, dzwonił po kierowcę, no bo dawniej to był kierowca w zakładzie służbowy. Dzwonił po kierowcę, kierowca przyjeżdżał, mąż się przebierał tam tak, jak trzeba było lecieć do tego sadu i w gumiary i jechał ileś kilometrów, żeby poradzić ludziom, czym spryskać i jak to zapobiec, żeby to się nie zepsuło całkiem. To jest gabinet dyrektora Makosza. Irena Fryzowicz przez wiele lat pracowała jako sekretarka Eberharda Makosza. Wspomina, że z powodu licznych obowiązków profesor skrupulatnie planował każdy dzień. Jak przyznają pracownicy Instytutu, podczas całej kariery zawodowej nigdy nie spóźnił się do pracy. Tego samego wymagał od swoich podwładnych. Minuta spóźnienia u niego to już była w dzienniczku, podpis na liście, już była fajeczka.
Później jak było więcej tych, to była i nagana na piśmie. Twarde zasady, jakimi kierował się w pracy profesor Makosz, nie wszystkim odpowiadały. To sprawiło, że w pewnym momencie pracownicy Instytutu doprowadzili do zwolnienia profesora. Myśmy się w ogóle nie wiedzieli, że pracownicy, którzy z nami żyją bardzo dobrze i w imieniny, i spotkania, i wieczorki i tak dalej, że szykują dla męża zwolnienie z pracy. No ale to było tylko o to, że jako rygor. No i nawet gdzieś jest pismo, ale nie wiem gdzie napisali, że jako Solidarność nie mieli do niego pretensji jako gospodarza, jako tego, tylko zamordysty. O! Tak bym to grubo powiedziała, no. To nie zniechęciło jednak profesora Makosza do kontynuowania swej misji. Po upadku PRL-u związał się bliżej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Nadal, poza badaniami naukowymi, pracował z sadownikami w terenie. Organizował szkolenia, wizyty terenowe. Francja zaczyna być importerem naszych jabłek, Skandynawia, kraje bałkańskie. Tam wszędzie można, myśmy zaniedbali. Myśmy się zapatrzyli na Rosję, teraz nie ma Rosji, to idziemy, prawda, gdzieś poza. Produkcję jabłek trzeba w Polsce zmniejszać. Ją trzeba ograniczyć. Ale tylko jabłka kiepskiej jakości. Przecież my produkujemy za dużo jabłek tej niskiej. To powinno zniknąć. Jego zawodowym dziedzictwem jest Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, którego członkowie do dzisiaj kontynuują misję profesora wywodzącego się z małej opolskiej wioski rozwijać i ciągle modernizować polskie sadownictwo. Teraz to chyba ci z zagranicy przyjeżdżają do nas podpatrywać, jak gospodarujemy. Poprawił byt ludziom, o. I on to do tego dążył, żeby było lepiej, ciągle lepiej i lepiej. Profesor Makosz, wspaniały człowiek. Profesor Eberhard Makosz zmarł 29 maja 2018 roku. Spoczął na cmentarzu w Brzeznej koło Nowego Sącza. Przy jego nagrobku posadzona jest jabłonka i nie jest to przypadek.